Witajcie serdecznie w kolejnym fascynującym wideo. I cóż my tu mamy? Pewnie was to zdziwi, tak samo jak mnie samą. Zabrałam się za haft diamentowy, tak to się nazywa. To jest mój pierwszy obraz, jaki wykleiłam. I zaraz wam będę opowiadać, na czym to w ogóle polega, jeżeli nie wiecie, o co chodzi. A dużo osób mi pisało parę lat temu i tyle mi to zabrało, żeby się za to zabrać. Chyba z 2 lata temu wpisywaliście mi pod jedną z rolek, co wpływa na was relaksująco, relaksacyjnie, można by tak powiedzieć. No i dużo osób napisało, że haft diamentowy, wyklejanie diamencików. Ja tak sobie myślę, o co chodzi? No i zaznajomiłam się z tym, ale jakoś tak, wiecie, zostawiłam sobie to i przestałam się tym zajmować. Aż pewnego dnia, było to jakieś 2 miesiące temu, jakoś tak było. Na początku stycznia byłam w jednym ze sklepów stacjonarnych i natknęłam się na takie właśnie hafty diamentowe. Cena mnie skusiła, bo była bardzo taka przyciągająca, a mianowicie chyba coś około 10-15 zł, więc kupiłam sobie taki zestawik właśnie na taką pandę. I zobaczcie, bo to jest bardzo prosty obraz. To jest chyba jedna taka z najprostszych form tych obrazów, jakie można spotkać. I takie wam polecam, jeżeli chcecie się za to zabierać. I naprawdę polecam wam, że jest to świetna zabawa. Taka, powiem wam, że bezmyślna. Bo polega ona na tym, że bierzecie sobie diamenciki, które są do tego dodane. Ja tutaj mam taki, już sobie kupiłam profesjonalny, taki, wiecie sobie, takie pudełeczko takie profesjonalne i sobie poprzyklejałam już z innego zestawu, który kupiłam. Poprzyklejałam. Powsadzałam sobie diamenciki. One wyglądają tak, o, widzicie? Takie diamenciki. Nie są te najlepsze. Powiem wam zaraz dlaczego, ale do tego dojdę później. O co chodzi z tymi diamencikami i dlaczego te są gorsze od tych. Wziąłem sobie taki zestawik na taką pandę i powiem wam, że naprawdę fajnie to się wykleja. Macie właśnie sobie te diamenciki. Tutaj są okrągłe, tamte były kwadratowe. Taką rynienkę do tych diamencików. I takie przyrządy do tego, żeby wyklejać. Z tej strony jest taki długopis. O, ma tu dziurkę. Tam umieszczamy wosk, który jest tutaj. Zawsze do tego zestawu jest taki wosk dołączony. I sobie tutaj dziubiecie, nakładacie ten wosk do środka. I on służy do tego, żeby złapać ten diamencik, czyli żeby ten diamencik się przykleił do niego. Tu na przykład tak pyk sobie robimy. Pyk, to fajnie wam mówię. O, tu mam taki luzem diamencik, który mi dzisiaj gdzieś tutaj panoszy. Zróbmy taki test. Mam tu taki diamencik. Łapiemy go, o, za pomocą tego. O, widzicie? I przyklejamy w danym miejscu, bo ten cały obraz, lub nie cały, tak jak w tym przypadku, tutaj jest tylko ta część, w którym się wykleja, jest pokryta klejem. No i potem przyczepiane w dane miejsce. Ja wam teraz pokażę na innym moim obrazie, który robię. O co tam jeszcze chodzi? I tu mamy taką legendę do tego, czyli przybliżę troszkę. O, macie tutaj legendę i każdy diamencik z woreczka, bo tam są diamenciki w woreczkach, macie ponumerowany i jaki kolor gdzie do czego należy. Na przykład 1 to tutaj jest czarny, był diament, 2 żółty i na tym woreczku potem macie to opisane. Nie mam tu tych woreczków, ale ja właśnie sobie przerzuciłam do takich pudełek. No i widzicie, na przykład jak tutaj jest, byłaby na przykład, pokażę wam na innym zaraz. Na tym też mogę wam pokazać. Na przykład byłaby tu 7, no to 7, no to jest na przykład tutaj, nie? No i sobie wysypujemy na to rynienkę, no i 7 naklejamy tam, gdzie jest 7. I zaraz wam pokażę na innym obrazie. I dlaczego na przykład ten rodzaj jest moim zdaniem najlepszy dla początkujących. O, patrzcie, nawet mi się gdzieś widzę, odkleił diament.
i nawet nie wiem skąd. Ha, ha, ha. O, tu podklejały się. Widzicie, bo ja to już trzymam. Bo teraz możecie nawet zobaczyć, jak to się robi, bo mi się widzę, że się podklejały pojedyncze. O, widzicie? W tym miejscu mi się podklejały. Zrobimy zbliżenie i sobie przykleimy te, co mi się podklejały. Tu mam ten diament. Tu mamy C. I to był do C. No i widzicie. I tak się to robi. I tak z każdym diamencikiem. Nie wiem, gdzie mi się podklejały te. Bo tak rzuciłam do szafki. Bo ja w sumie nie wiem, co mam z tym zrobić. O, następny. W sumie nie wiem, co mam z tym zrobić. Czy to, bo to można sobie pokryć klejem. Z tego, co się orientowałam. Żeby to zaimpregnować. Żeby to zaschło. I wsadzić w antyramę i macie obrazek. Ale ja nic z tym nie robiłam. Po prostu tak sobie kupiłam dla zabawy. I zaraz wam pokażę, jaki kupiłam. Taki bardziej profesjonalny. Myślałam, że... Aha, o co chodzi z tym jeszcze? Dlaczego te okrągłe są? Czym się różnią? Że te okrągłe mają takie przestrzenie, widzicie, pomiędzy tymi koralikami, diamencikami. A drugi obraz, jaki mam, nie ma tych przestrzeni i diamenciki są kwadratowe, czyli one ściśle do siebie przylegają. Tu jest prościej. Ale jest wada taka, że po prostu jest dużo takich pustych przestrzeni. Ale kto co lubi, jak mu się to podoba. Czekajcie, wrócę do normalnego rozmiaru. No, także co kto lubi. Myślę, że całkiem fajny jest ten obraz. Taki nawet dla początkujących. I tak to mówię chaotycznie, bo ja nie jestem żadnym ekspertem, tylko po prostu chciałam się pochwalić, czym się zajmuję i może wam się też to spodoba. No i tu mam następny obraz. Ten obraz przedstawia lwa i obkleiłam sobie już tak, jak powinno być, czyli, bo ten obraz jak kupujecie, to niektóre mają ten klej tutaj na zewnątrz, że się przyklejacie po prostu do tego, bo on jest, jak kupicie nowe opakowanie, to zaraz zresztą wam pokażę, jest on pokryty taką folią. O. Teraz wam pokażę, nawet wam pokażę też te, będę wam szeleścić, kurczę, ja nie wiem, czy wszyscy lubicie ASMR. Czekajcie, chwilę. O, wyciągnęłam jedną tą paczkę i widzicie, macie tu 16 i na tej legendzie 16 jest tutaj. Ja już tutaj mniej więcej wiem, o co chodzi i mam to też na takim, na papierze, tylko gdzieś go dałam i teraz wam nie pokażę. Ale dodatkowo jeszcze dają taki papier, że widać ten obraz cały i tą legendę z boku. Także jak nawet tu sobie zakleicie, to i tak macie to na tej papierowej wersji. No i mam tutaj 16, a 16 to są te czarne diamenty. I zobaczcie, o co chodzi. I nieraz te diamenty nie są równe. Widać też pary pomiędzy tym. Mam różne przyrządy do tego, żeby takie na przykład jak to, czyli z drugiej strony. Nie, to nie jest to. Przepraszam. O, to jest to. Z drugiej strony macie taką, nie wiem jak to nazwać, taki separator i robicie coś takiego pomiędzy każdym rzędem i ona ma zrobić tak, żeby te rzędy były równo, ale ja tu nie bardzo widzę, żeby to było tutaj równo. Robi mi się kolejny po prostu, kolejna dziura. Tutaj nie wiem, jak to zrobić. Dlatego proszę specjalistów od tych diamentowych haftów, żeby mi pomogli, jeżeli tu są. Ja tu jestem od filcowania, a od diamentowych rzeczy są inni ludzie. Tylko chciałam pokazać, o co chodzi. Kupiłam sobie właśnie taśmę, zakleiłam te boki, żeby się nie przyklejać. Ale czekajcie, no i tak się chwaliłam, że wam pokazać, że wam pokażę, jak to wygląda na samym początku i w sumie nie pokazałam. Tu mam zaklejoną całą nową, cały nowy obraz, więc teraz wam pokażę, o co chodzi. Jak to wygląda na samym początku, jak to przychodzi. Czyli mamy tutaj mam drugi obraz, który wygląda tak, jest taka sowa. I to przychodzi w takiej postaci. Ale wam to będę szeleścić. O, tu świetnie wam pokażę. No fajnie, nagadałam się. Gdzieś tu się widzę powsypywały te diamenciki. Nie wiem skąd, może w fabryce. Jakieś widzę pojedyncze coś. O, i to widzicie, przychodzi
takiej postaci. Jest to zaklejone taką folią, a pod spodem jest klej. Więc jak będziecie chcieli przyklejać tutaj diamenty, to będziecie się przyklejać. Więc trzeba zrobić tak, jak ja zrobiłam to na tym obrazie. A mianowicie sobie przykleiłam taką takim specjalnym papierem. Wygląda jak papier śniadaniowy, ale jest to taki specjalny do wyklejania, albo się nie znam, że można by to było jakimś innym przykleić papierem. No dobra, kupiłam, ale specjalnie kupiłam taki papier do tego haftu diamentowego. No i tak to wygląda. Podzieliłam sobie na sektory i teraz powiedzcie tak, bo ja mam do Was pytanie. Kto się tym zajmuje? Bo widziałam na filmach, że osoby zaklejają cały ten obraz i sobie biorą, na przykład wysegregowują sobie jakiś kawałek i oni wycinają takim nożykiem jakby tapicerskim. Czy wiecie, do czego, o co chodzi? Ja się zastanawiam, czy przy okazji wycinania tego kawałka papieru, to ja sobie nie wytnę obrazu pod spodem. I jak oni to robią, że sobie nie wycinają tego? Czy to tylko tak do filmiku i wiecie, i potem ten obraz jest cały pocięty, tak czy siak. No ale tak zrobiłam. Coś takiego. I myślę, że to jest całkiem fajne. Aha, no i macie ten papier. Na tym wzorze papierowym wygląda to mianowicie tak. I jak mam to robić? Cały instruktaż jest do tego pokazany, czyli wysypujemy sobie właśnie na tą rynienkę. Tak to wygląda. Mogę Wam tutaj zrobić przykład tego, jak to się wysypuje. I one się, przez to, że ta rynienka ma takie paski i w środku w rynience są rynienki, to one się układają tak. No i stąd sobie mogę wybierać diamenty i przyklejać do obrazu w danym miejscu, do którego jest dany diamencik. Chyba najprościej to wytłumaczyłam. Jeżeli chcielibyście na przykład oglądać takie filmy, gdzie ja to wyklejam, no to piszcie, bo ludzie niektórzy lubią takie rzeczy oglądać. I jeżeli ktoś by chciał ten obraz, który wykleję, nie wiem, czy będzie dane mi oddawać te dane obrazy, no to może będę Wam wysyłać, jak ktoś będzie chciał. Tylko trzeba będzie zapłacić mi za przesyłkę, a ja po prostu Wam dam ten obraz i sobie wsadzicie w ramkę, bo ja w sumie nie mam co z tym robić. No i tak to się przedstawia. I dlaczego tak to trudne jest, moim zdaniem, dlaczego ten kwadratowy diamencik jest trudniejszy od okrągłego? Moim zdaniem dlatego, że mimo tego, że to tak fajnie wygląda, bo one są ściśle przy sobie i jednak nie będzie tej szpary pomiędzy tym, że chociaż są jakieś pojedyncze, muszę poszukać sobie w ogóle, bo dużo widziałam filmików na YouTube, gdzie osoby pokazywały mi, z Polski są jakieś firmy, które robią te takie właśnie obrazy diamentowe i bardzo ładnie są zrobione, ponieważ nie ma tych szpar. I może to mi pomoże w tym. Co myślicie na ten temat? Nie ma tych szpar. A dlaczego się robią szpary? Bo są źle odlane te diamenty. Niektóre, powiem Wam, krzywo. Są z boku jest ktoś się zna na gradowaniu, to wie, o co chodzi, ale nie są dobrze odlane i nie są spiłowane te boki równo każdy diamencik, a ja widziałam w tych filmach zagranicznych, że ludzie mają właśnie te obrazy swoje i nie mają takich szpar jak ja mam. No tu widzę, że po prostu tu jest źle zgradowany diamencik i robi szparę w tym obrazie. No i nic, zobaczymy, jak ja to ułożę i jak to będzie wyglądać. Powiedzcie, czy Wam się podoba taki haft diamentowy. Pomyślałam, że Wam pokażę coś takiego. Także dziękuję wszystkim osobom, które mi podpowiedziały ten pomysł z haftem diamentowym. Świetna zabawa, powiem Wam, że można się odmurzyć. W sensie takim, że totalnie nie myślicie nad tym, co robicie. W sensie takim, że aż mi się zrymowało. O, jeszcze Wam pokażę ten obraz. Że macie te numerki, macie dany diamencik
i przysposabiacie go do danego koloru, nie koloru, tylko do danego numeru lub nazwy, bo to są albo litery, albo cyfry. Nie wiem tam jak w innym, bo chyba też są symbole, mi się zdaje. No, także siedzicie, przyklejacie, nie myślicie, można sobie jakiś podcast przysłuchać, książkę i tak dalej. Ja to sobie wyklejam w niedzielę, kiedy mam dzień wolny i chcę po prostu, żeby mój mózg odpoczął i genialnie przy tym odpoczywa. Jeśli oczywiście te diamenciki są równe i się nie wkurzasz, że ci się nie przykleja w danym miejscu, bo jeszcze właśnie ta różnica pomiędzy tym a tym, ta różnica pomiędzy tymi diamencikami kwadratowymi a okrągłymi jest taka, że tutaj nie musicie się martwić tym, że wam się to nie przekręci, a niestety przy tym kwadratowym jest, powiem wam, no przerąbane, ponieważ one się nie układają tak jak chcecie. Musicie też złapać po prostu w poziomo, bo jak po skosie, no to wiadomo, że nie przykleicie go dobrze. No i są takie, wiecie, są te długopisy, że możecie, właśnie zapomniałam też to powiedzieć, że są te długopisy, że możecie łapać je pojedynczo, no ale są też takie, które można sobie kupić i ja chyba mam nie najlepsze, bo kupiłam sobie taki po prostu najtańszy zestaw. Jeszcze mam takie drugi, są różne, że możecie łapać po parę po prostu diamentów naraz, ale one nie są dobrze zrobione, powiem wam, że jedne mają głęboki ten rowek na wsadzenie tego wosku i po prostu zjada mi tego wosku dużo, a tutaj jest mało i ten diament nie jest tak na tyle szeroki też, żeby ten diament się tego trzymał, bo jak już ten wosk mi się skończy, to może na 4 razy i potem jak już jest, już się wyrobi ten wosk, to mi odpadają te diamenty i nie mogę złapać. Widziałam metalowe takie te wersje do tego i tamte były super. Powiem wam, że... Ale ja nie wiem, czy ja w ogóle chcę w to inwestować, w te metalowe. No, widzicie, trochę tego jest, tych plastikowych, ale tak jak oglądałam te właśnie filmy, to te diamentowe były, metalowe były bardziej profesjonalne. Mam też taką rolkę. Jak już ubijecie to wszystko, to sobie rolujecie, żeby wam to wszystko dobrze przylegało taką rolką. O, na tym fajnie jest, bo to wszystko właśnie jest przy sobie, te kwadratowe. Jestem ciekawa, co z tego wyjdzie. Naprawdę ten lew jest piękny. Lew sam sobie na tym zdjęciu był piękny, więc zobaczymy. Trochę jest mordęgi, bo się zmieniają potem te kolory, ale ja sobie właśnie zrobiłam po to te sektory, żeby było można sobie, żeby się nie można było zmęczyć przy tym. Można sobie podzielić na mniejsze kwadraciki i jednego dnia zrobicie tylko taki jeden kawałek. No, tylko tak sobie ją zrobiłam. No, a tu to obkleiłam właśnie taśmą naokoło, żeby się po prostu do tego nie przyklejać. I po to jest też obklejone tutaj taśmą, żeby się nie przyklejać właśnie. Dlatego sobie odklejam jakiś dany kawałeczek i sobie je przyklejam. Napiszcie mi, jakie macie jakieś jeszcze swoje hobby. Oprócz filcowania. Czym się zajmujecie. No to jest super. Niskie koszta, kilkanaście złotych. Wszędzie to można kupić. Na Allegro. Ja to wtedy kupiłam ten zestaw. Zajrzyjcie sobie, zobaczcie, czy wam to pasuje, jeżeli ktoś się jeszcze tym w ogóle nie interesował. Fajna rzecz, taka naprawdę do bezmyślnego, jak ja to mówię, bezmózgowego zajęcia. Takie, żeby wam po prostu, żeby się odprężyć przy tym, nie myśleć zbytnio. Także polecam na początku taki właśnie najprostszy ten zestaw, taki, żeby tam były też szpary pomiędzy tym i widzicie, tutaj jest obrazek, tutaj jest namalowany, dużo jest tych przestrzeni wolnej. Tu się też nie przyklejacie, to jest też fajne, bo tu jest na tym obrazku nie ma tego kleju tak dużo. Jest tylko w tych miejscach, gdzie mamy przyklejać. Widziałam różne tematyczne są te obrazy, tak jak puzzle. Szeroka gama wyboru obrazów. Także super rzecz. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie do końca. To był taki stricte przechwałkowy odcinek.
co znalazłam i co może Wam też się podobać. Mam dziś w zanadrzu jeszcze inne rzeczy, które kupiłam w tamtym roku. Miałam pokazać i się tym zająć, ale tam to naprawdę mi zajmuje więcej czasu niż to. Bo tu sobie siedziałam w jedną niedzielę jedno ucho, w drugą niedzielę drugie ucho, kawałek oka. To mi szybciej poszło. Powiem Wam, że naprawdę w tamtą niedzielę chyba robiłam ten kawałek taki i to mi zeszło z 2 godziny. Taki prostokąt. Przez to, że tu się zmieniają te kolory. Ale fajna rzecz. Teraz rozumiem też osoby, które haftują ogólnie haftem nitką. No nic, uciekam, aż mi się wszystko przekrzywia tutaj. Zaraz odleci mi tutaj kamera. Ale tak chciałabym się z Wami już pożegnać. Mi tutaj wszystko odpadnie. Życzę Wam cudownego tygodnia. Bez względu na to, w jaki dzień tygodnia mnie oglądacie i o jakiej porze. Dziękuję za komentarze, udostępnienia moich prac. I to, że bierzecie udział w robieniu mojej myszki, której tutaj właśnie znowu Wam link zostawię. Już mam kolejną myszkę, ale miałam ją pokazać w tym, ale nie pokażę, ponieważ no to nie jest odcinek o filcowaniu, a w odcinku o filcowaniu pokażę Wam, jak filcuję. I tą kolejną myszkę, którą otrzymałam. Bardzo, bardzo dziękuję, że mi wysyłacie zdjęcia swoich prac i cieszę się, że macie też taką radość jak ja z filcowania. I może będziecie mieć radość z wyklejania. Do zobaczenia w kolejnym fascynującym wideo już o filcowaniu. Pa!